Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Szuflada. W dużym pałacu, we wszystkich komnatach było bardzo dużo pięknych mebli. Zewsząd, z innych pałaców, często przyjeżdżano w gości, żeby oglądać te tak kunsztownie zrobione meble. Najpiękniejszy w pałacu był stół i krzesła. Właściwie każdy, kto przychodził, obejrzał wszystko i mówił, ale ten stół i te krzesła są takie cudowne, najwspanialsze, najdoskonalsze. Ten ktoś, kto je zrobił, mistrz stolarski. Gdybym ja miał taki stół i takie krzesła. Każdy, kto oglądał, tak mówił. Ale pewnego dnia do tej komnaty, w której stał stół i krzesła, przybyła skrzynia od tego samego stolarza. Też taka cudowna, piękna. I wszyscy, którzy przybywali do pałacu, raptem zaczęli mówić, jaki piękny stół, krzesła, ale ta skrzynia. I każdy wzdychał, bo rad by mieć taką skrzynię też. Stolarz, który to robił, długo robił takie dzieło. W związku z tym trzeba było czekać w kolejce po różne przedmioty, które robił. W związku z tym byli w tych kolejkach, w kolejce do tego stolarza, ale co jakiś czas przyjeżdżali podziwiać. Pewnego dnia, gdy już tak po raz setny zaczęto mówić, że i stół, i skrzynia właściwie są takiej samej urody, skrzynia otworzyła szufladę i rzekła: ja tu jestem najpiękniejsza. Ja. Co ten stół będą chwalić i chwalić? I te krzesła. Od tego samego stolarza jesteśmy. Ja tu jestem najpiękniejsza, rzekła. Stół milczał, krzesła też. Więc szuflada w skrzyni zaczęła się zastanawiać, co tu zrobić? Co tu zrobić? Ja jestem najpiękniejsza. I któregoś dnia przesunęła dywanik. I mały królewicz, który wbiegł do komnaty, przewrócił się przez ten dywanik, a jak się przewrócił, to susa dał i wtedy jedno krzesło za drugim, wszystkie się połamały. Królewicz się bardzo martwił. Co powie moja mama? Co powie królowa? Ale królowa machnęła ręką. Dla niej to, że dziecko wyszło z tego upadku całe i zdrowe, było zdecydowanie ważniejsze. Krzesła zreperowano, ale już bez tego, że świeciły tak pięknem. Ale stół nadal był podziwiany. I wtedy któregoś dnia skrzynia otworzyła szufladę i szuflada z całej siły, tyle ile miała sił w swoich drewnianych płucach, plunęła. I wyobraźcie sobie, że ta ślina doleciała do stołu. Zrobiła się wielka plama. Wielka plama. Stół zajrzał na to, jak wyglądał i pomyślał,
Pewno mnie też zreperują, tak jak te krzesła. Może już bez tego, że będziemy takie piękne, bo jesteśmy całym zestawem mebli. Ale co zrobić? Jakaś dziwna ta szuflada. Zazdrości? Przecież jest tak samo piękna. I dalej stół milczał. Pewnego dnia do komnaty weszła królowa i zobaczyła tą plamę. Ponieważ służki usiłowały wytrzeć ją, ale brak było możliwości. Więc ona została na tym stole. Królowa weszła, zobaczyła i zawołała stolarza. Stolarz spojrzał na plamę i rzekł: Wasza miłość, ale ja już jestem bez tego, żebym miał ten rodzaj drewna. Skończyło się to drewno. Brak go już w moim warsztacie. Zrób coś, rzekła królowa. No jedyne, co mogę zrobić, to mogę z tej skrzyni wyjąć szufladę i wyciąć tyle, ile potrzeba tego drewna i po prostu dołożyć do tego stołu, zreperować go. No to zrób to, rzekła królowa. Szuflada cała zadrżała. Skrzynia przyglądała się szufladzie. Pomyślała, jeśli mi ją zabiorą, to pewno nową jakąś dadzą. No cóż, tak zazdrościła. Stolarz któregoś dnia przyszedł, wyjął szufladę ze skrzyni, wsadził drugą, zaniósł do warsztatu, wyciął takie duże koło, stół wmontował i szuflada przestała istnieć. Była kawałkiem drewna w stole, ale straciła to, kim była. I gdy już ją postawiono w komnacie, wmontowaną w ten stół, czuła, że ma prawo odchodzić. I rzekła resztką sił: przestaje zazdrościć. Przestaje zazdrościć. I jej świadomość z tego stołu odeszła, a stół na nowo błyszczał swoim pięknem. Tyle na dzisiaj. Dziękuję. Cześć Wam.